Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam dla Was alternatywę dla zwykłych maseczek do spłukiwania. Pokażę Wam, jak wykonać głęboko oczyszczającą i matującą maseczkę do twarzy Peel Off. Do wykonania tej maski użyłam agaru. To on daje nam możliwość wykonania maski, którą później można w łatwy sposób ściągnąć. Agar sam w sobie jest świetnym składnikiem kosmetycznym, który ujędrnia, nawilża i odżywia skórę. Polecam zakupić agar w proszku. Ja kupiłam taki w płatkach i dość długo się rozpuszcza. Dla łatwiejszego odmierzania rozdrobniłam agar w blenderze, ale nadal ma dość spore kawałki, które mogą zostawiać grudki nierozpuszczonego agaru w gotowym produkcie. Do wykonania maski użyłam pół łyżeczki agaru, to jest miarka pojemności 2,5 ml, oraz 25 ml wrzącej wody. Nie musi być to woda destylowana, ale użyjcie chociaż wody przefiltrowanej, jeśli macie twardą i mocno chlorowaną wodę w domu. Agar należy całkowicie rozpuścić w wodzie. W razie potrzeby można umieścić naczynie na łaźni wodnej dla szybszego i lepszego efektu. Następnie rozpuszczony agar przelewamy do pojemniczka, z którego będziemy aplikować maseczkę. Najlepiej, żeby to było naczynie z grubego szkła lub porcelany, gdyż wlewamy do niego gorący roztwór. Następnie dodaję łyżeczkę glinki białej i łyżeczkę glinki żółtej. To jest miarka 5 ml dla każdej z glinek. Mieszam całość intensywnie, a kiedy mieszanka nie będzie już gorąca, dodaję 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej. Dodaję je stopniowo, najpierw jedną łyżeczkę mieszając intensywnie, a następnie kolejną. Taka maska z mąką ziemniaczaną jest niesamowicie kremowa i łatwa w aplikacji. Po zastygnięciu natomiast bardzo łatwo się maskę usuwa. Maskę nakładamy przy użyciu pędzelka, kiedy jest jeszcze ciepła. Nakładamy dość grubą warstwę. Warstwa maski na brzegach też powinna być gruba, tak aby było łatwo ją później podwadzić i ściągnąć. Maskę zostawiamy na około 20 minut i po tym czasie usuwamy. Maskę można modyfikować i zamiast glinek użyć węgla aktywnego, sproszkowanych ekstraktów roślinnych czy mleka w proszku. Zamiast wody natomiast można użyć gorącego mleka czy świeżo zaparzonych ziół. Pokażę Wam aplikację i usuwanie maski na mojej ręce. Widzicie tutaj, jak ważne są grube brzegi maski i jak łatwo się ją usuwa. Zobaczcie też, jaka jest różnica na skórze tuż po zdjęciu maski. Moje dłonie ostatnio są bardzo przesuszone oraz zaczerwienione od częstego mycia i używania żeli oraz płynu na bazie alkoholu. Natomiast po zdjęciu maski skóra jest niesamowicie gładka, miękka, nawilżona i nabiera zdrowego kolorytu. Pory na twarzy są natomiast zwężone, cera matowa, a przy regularnym stosowaniu cera staje się dobrze oczyszczona. Maseczka ta jest krucha i nie ściąga skóry, a po zastygnięciu utrzymuje wilgoć na skórze. Co najważniejsze, przy jej ściąganiu nie wyrywa nam włosków z twarzy, co bywa bardzo bolesne. Na kolejnym ujęciu maseczka, w której agar nie do końca się rozpuścił, jednak mimo to maseczka działa tak samo dobrze. Widzicie też tutaj, jak ważne jest pozostawienie grubej warstwy na brzegach maski. Cienka warstwa się kruszy i przywiera mocno do skóry. Zachęcam do wypróbowania przepisu i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!